Witajcie, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takim temacie, który dotyczy ludzi takich, powiedzmy sobie, zwykłych, którzy nie mają za bardzo rozbudzonych ani obszarów duchowych, ani też refleksyjności. Ja ich nazywam ludźmi bez ducha. Ludzie bez ducha nie mają refleksji głębszej i łykają, jak to można powiedzieć, to co się im daje, co media im dają, co rządy im dają. W ostatnich czasach niestety ci ludzie coraz gorzej sobie radzą, bo generalnie dużo jest napięć, dużo jest bodźców takich i to już globalnych, i to silnych. Sami zresztą pamiętacie, co się działo w ostatnich latach. I ci ludzie po prostu już nie umieją się odnaleźć. Dlatego tematem jest czas upadku ludzi bez ducha. Ja jestem urodzony pod znakiem lwa i według Grzegorza Skwarka lew jest bardzo zainteresowany genetyką i przekazywaniem genów. Ja jestem też może dlatego trochę zainteresowany właśnie sprawami ogólnie ludzkości, ogólnie przekazywaniem tych genów, ogólnie tym, co się z ludzkością dzieje. Może dlatego właśnie. I dzisiaj będzie właśnie trochę bardziej w kierunku takim damsko-męskim. Jak to jest u ludzi, którzy bazują na takich pierwotnych napędach męsko-damskich, takich, które miały zawsze działać automatycznie, bez refleksyjności, bez naszego udziału. Dodatkowo powiem, że wszystkie ciała ludzkie są w to wyposażone, ponieważ ciało ludzkie jest po to, żeby się rozmnażać także. I ostatnio trafiłem na film na YouTubie, w którym pani prezentuje sposoby, w jaki sposób mężczyzna ma być męski. Jest to Amerykanka i kieruje swoje porady w tym filmie do mężczyzn i pokazuje, jak to mężczyzna, na jakie sposoby, jak behawioralnie, czyli jakie zachowania miałby wyrażać, pokazywać wręcz mężczyzna, żeby kobieta była nim zainteresowana, żeby utrzymać atrakcyjność swoją wobec kobiety. Takie porady mniej więcej jak kobiety innym kobietom dają, na przykład w co się ubrać, jak sobie pomalować włosy, albo jak sobie pomalować paznokcie, żeby dobrze wyglądać, tak? Niestety, proszę pań, ja tutaj jestem bardzo, bardzo krytyczny wobec tego, co kobiety robią, ponieważ jest to jakby nęcenie zewnętrzne, zupełnie bazujące na mechanizmach bezmyślnych. I dlatego no tutaj też powiedzmy sobie, trzeba powiedzieć, że ludzie bez ducha, a zwłaszcza kobiety, nie dbają o to, jak myślą i co myślą. One po prostu myślą. Co gorsza, kobiety mające ducha też oczywiście podlegają tym działaniom, tym zasadom
zachowania się, bo najpierw są kobietami, a dopiero później mają ducha. I ten duch może się uruchomić, może się obudzić do świadomości duchowej, ale nie musi. To raz, że nie musi, a drugi raz, że ciało jest bardzo mocno skierowane na prokreację u kobiet. U mężczyzn zresztą też. I jak mężczyzna ma być męski? Tutaj mężczyźni, żeby zachować, powiedzmy sobie, harmonię, trzeba powiedzieć, że mężczyźni bardzo mocno też chcą współżyć z kobietami. Seksualnie, po prostu najzwyczajniej seksualnie, co oznacza, że prokreacja ma iść dalej tą samą ścieżką. Co dalej? Tutaj jeszcze rozpoznamy sprawę, czy kobieta w takim razie ma szansę rozpoznania osobnika zaburzonego typu narcyz, typu ktoś obciążony symbiontem, jeżeli jest to kobieta bez ducha. Tak, bo domyślam się, że jeżeli są kobiety z duchem, to mogą się po prostu obudzić do tej świadomości duchowej, że są jakieś ciemne siły duchowe i po prostu mogą być ich świadome najzwyczajniej w świecie i w tym momencie nie muszą się zupełnie nabierać na jakieś gierki osób narcystycznych, takich drani, którzy są bardzo atrakcyjni, a po 3 latach trzeba się z nimi boleśnie rozwodzić. Tutaj też powiem o tym, czy rzeczywiście w takim razie, na ile ludzie bez ducha są skłonni, czy na ile mogą myśleć, czy też w pewnym momencie nie mogą myśleć. No i ostatnia sprawa, to podsumuję to, jak to powiedzieć, jest to czas upadku ludzkości w zrozumieniu dotychczasowym, to znaczy dla ludzi bez ducha już jest to za dużo. Już to jest za dużo i już taka zwykły sposób funkcjonowania nie działa i nie będzie im działać. Zobaczcie sobie na populację osób otyłych w USA. Jak tam po prostu jest to potężnie rozwinięte, a ci ludzie, jeżeli nie zaczną myśleć, a nie zaczną, to nie wyjdą z tego i będą umierali jak muchy od tej otyłości i to po prostu system żywieniowy ich wykończy. Depopulacja żywieniowa, która się w 80 latach rozpoczęła. Tak. Jak owa pani prezentuje sposoby, jak mężczyzna ma być męski? No, tutaj bardzo ładnie, chyba dam wam, łączę do tego filmu, pod tym filmem. Ma zarzucać włosy, przeczesywać sobie ręką włosy i to jest po prostu sygnał dla kobiety, o jaki to wspaniały mężczyzna, tak? Zobaczcie prymitywizm tego. Popatrzcie się na prymitywizm. Krytyczne gładzenie brody. Ona coś mówi, a on się tak zastanawia i tak gładzi sobie brodę. Co oznacza? Jaki komunikat? Krytykę, jej krytykę. To znaczy pani, która daje rady takie, żeby kobieta czuła się oceniana, czy nawet krytykowana. Jeżeli się będzie czuć krytykowana, się będzie czuć niepewnie i dlatego ma się czuć bardziej, jak to można powiedzieć, upragniona, tak? No bo jemu zależy na niej. Kolejny gest, który pani proponuje, żeby mężczyzna stosował, to wznoszenie brwi. Tak? To takie
No co ty to coś takiego? Tak, takie niedowierzanie, wręcz takie odrzucenie. Czyli, jakby to powiedzieć, pani proponuje, żeby mężczyzna uruchamiał u kobiety wzorce na przykład poczucia niskiej wartości, albo jeżeli kobieta była w dzieciństwie poniżana czy krytykowana, no to niech się jej dzieciństwo przypomni. I to jak jej tatuś ją krytykował, tak? No co ty zrobiłaś? Jak to można? Tak? Tak ma się jej przypomnieć. Krytyczny uśmiech i kręcenie głową. O, tutaj tak. Ja sobie przypominam właśnie na tym filmiku. Na tym filmiku pokazane jest wiele urywków filmów, w których grają rzeczywiście narcyzi. Rzeczywiście tam są, ja badałem, wahadłem ci mężczyźni młodzi, którzy na przykład mają krytyczny uśmiech, kręci głową, to on robi to na bazie krokodyla. I ma krokodyla normalnie i nie jest to wyuczone, po prostu jest to gest krokodyla. Gest umniejszania, poniżania kobiety. Natomiast pani mówi, no wiecie panowie, jak tak będziecie robić, to będziecie atrakcyjni dla kobiet, tak? No to mniej więcej jest tak jak no nie wiem, proponowanie wstrzyknij sobie truciznę, to nie będziesz taki szybki w ruchach, no. Pani naprawdę w to wierzy, a to jest idiotstwo. I to, co tutaj pani proponuje w tych filmikach, w tym filmie, proponuje te poszczególne rzeczy, nie ma nic specjalnie związku z rzeczywistym byciem dobrym mężczyzną dla kobiety. Życzliwym, serdecznym, rozumiejącym. Tutaj nie ma tego. Nie. Pani się zajmuje zewnętrznymi rzeczami. Tak samo jakby pani radziła kobiecie, no weź się ogarnij, weź się uczesz, weź zrób sobie make-up, weź się dobrze ubierz, no i wreszcie, no to teraz jesteś inna kobieta. Nie jest inną kobietą. To tylko maska, założenie maski. Tak niestety postępują ludzie bez ducha. Oni nie mają refleksji. Oni myślą sobie, że jak kobieta ma ładne paznokcie, to już jest lepszą wersją osoby ludzkiej. Tak? To jest na tak prymitywnym poziomie. Nie ma co się dziwić więc, że ludzie, którzy przyjmują i uważają, że te porady są wartościowe, to ci ludzie przepadną w obecnych czasach, które są coraz cięższe, coraz trudniejsze są. No i jednym słowem jest to propagowanie patologii. Nikt tego nie będzie cenzurował. Tego filmu nikt nie ocenzuruje, nikt go nie zdejmie z YouTube'a, a ja tam w komentarzach nie napiszę, co za idiotstwo, bo pani by najpewniej nie zrozumiała tego, co ja chcę powiedzieć. Jeżeli ktoś propaguje takie treści, no to niestety jest osobą nie mającą refleksji. Nie powiem brzydko tutaj o tej pani, tylko tak ogólnie, opisowo, tak? Dobrze. Tutaj w takim razie to o tym filmiku, który mnie zainspirował. Tutaj jest podobne to do uczenia kobiet o tym, jak być kobiecą, tak? No ma ładnie umieć odrzucać włosy, ma mieć spojrzenie zalotny chód, zrobiony make-up. A ja spytam, a może jakieś umiejętności interpersonalne?
może tak dostrzec w tym drugim człowieku jakiegoś partnera, może umieć rozpoznać coś więcej niż pozycję, niż to, że partner ma jakąś kasę, tak? To ma być partnerstwo z jego pieniędzmi czy z nim? Mam dwie takie dyżurne opowieści. Jedna mojego kolegi, który mówi, że jego kolega, jak stał się z kolei znanym działaczem regionalnym pewnej partii, to nagle w jego samochodzie zaczęły się pojawiać panie chętne na seks. Bez zobowiązań, bez w ogóle żadnych z jego strony zabiegów. One tam do niego wchodziły i od razu chciały się z nim bzykać. Tak? Dlaczego? No, bo był przecież jakimś tam wysokim szczebla partyjnym działaczem. To raz. A drugi raz pewna pani miała, to druga historyjka dyżurna, pewna pani miała żal, że przestała się kolegować z pewnym kolegą swoim z lat licealnych. Ja się pytam, ale dlaczego? Masz żal? Dlaczego? No bo wiesz, bo on został burmistrzem. Nic nie powiedziane, czy był dobrym człowiekiem. Nic nie jest powiedziane, czy stał się nagle lepszym, tylko stał się burmistrzem. I to spowodowało właśnie to. Także proszę was, ludzie bez ducha i całe oprogramowanie, które ma podtrzymywać prokreację, jest durne do imentu, durne. Więc niestety, jeżeli mówią, że gatunki wymierają, to tutaj za chwileczkę też i ludzie bez ducha nie będą mieli dużo szans. Zobaczcie teraz tak zwany rynek randkowy. Oczywiście na tym rynku randkowym większość stanowią ludzie bez ducha. Kobiety bez ducha, mężczyźni bez ducha, tak? Gdzieś tutaj było. To może później. Osoby, które próbują się uczyć umiejętności związkowych od ludzi bez ducha, czyli swoich rodziców nie mających ducha, często bywających narcystycznymi. I jak mają rozpoznać osoby zagrażające im samym psychicznie, jeszcze przed wyrządzeniem straty? Jak mają się ochronić przed wejściem w takie drapieżne związki? Zwłaszcza, że narcyzi czy też nosiciele symbiontów mają bardzo dużą atrakcyjność. Mają to narcyzi, co się nazywa love bombing, czyli po prostu szalone, jak to można powiedzieć, udawanie szalonego stanu miłości, stanu zachwytu dla tej osoby, która się z nimi kontaktuje. Kto tego uczy? Ktoś tego uczy? Nie pamiętam. No, prosta sprawa. Ludziom bez ducha brakuje refleksji. Na różnych polach. Ja tutaj tylko dzisiaj jedno pole biorę pod uwagę. No i co? I przychodzi nam, proszę Państwa, hipergamia, czyli to, że
kobiety, jak to teraz słyszałem, że 80% kobiet chce mieć związki z najlepszymi 20% mężczyzn. To jest to, co ciemne siły duchowe chciały i to zaczynają mieć. Zaczynają to mieć, to znaczy szaleństwo, po prostu szaleństwo niby związkowe, a tak naprawdę to jest szaleństwo, no, które spowoduje, że ludzkość będzie bardzo cienko prząć. Może nie wyginie, ale depopulacja to jest naprawdę jakieś zjawisko, które się przybliża. Dlaczego też tak trudno jest zrozumieć tym ludziom bez ducha, o co chodzi? Bo pogubili elity. Nie ma elit ludzi, którzy mieliby ducha. Nie ma tych ludzi, którzy mogliby innych uczyć, którzy by tak jak niegdyś byli światłymi, którzy stanowiliby wzorce dla innych. Nie, teraz każdy z samemu wzorcem, każdy ma komórkę, to jest moja komórka, to jest mój świat, ja tutaj rządzę, tak i tak dalej. I w takim świecie bardzo łatwo narcyzowi upolować ofiarę. Bardzo łatwo. Co więcej, osoby, które miały cechy narcystyczne lekko ukryte, czy też uśpione, no niestety, ale te cechy narcystyczne się rozwijają, egoizm, roszczeniowość, no ale to sorki, karma za chwileczkę dopadnie. No na przykład co? Krytyczne patrzenie przez mężczyznę. Jeżeli mężczyzna, tak jak tam wyżej powiedziałem, krytycznie patrzy na kobietę, podnosi brwi, kręci niedowierzaniem głową i się uśmiecha, to według pani, zresztą bardzo słusznie powiedziane, że jest to oznaka dominacji, oznaka władzy. I kobieta, jeżeli widzi, że on uznaje dominację nad nią, to ona się rozpływa, to ona jest w siódmym niebie, tak? Tylko że te cechy raz mogą być markowane, to co pani zresztą poleca, tak? A druga rzecz, że mogą pochodzić od osób obciążonych. Czego zapewne pani nie wie i w ogóle się nigdy chyba nie dowie. Natomiast, że ci mężczyźni są naprawdę obciążeni, że to nie jest coś błahego, tak? Bo narcyzm czy też posiadanie symbionta przez mężczyznę zwykle powoduje, że kobieta wchodzi jednak w małżeństwo z takim człowiekiem, bo ona się czuje, że ona może mu zaufać, bo on tyle może, on jest taki przebojowy, on tyle zarabia, tak? Ojejku, jejku. Kobieca natura tego pragnie właśnie, tego, bo kobiety, jak to mówią, są wierne swoim odczuciom. Jeżeli ona ma odczucie jakieś pozytywne, to ona nie musi myśleć. Po co? Kiedyś jeszcze mężczyzna, jej ojciec, krytycznie patrzył, z kim ona ma do czynienia, czy to jest dobry ktoś, czy nie. A teraz ona mówi, a ja sama decyduję.
Dlaczego i dlaczego ktoś mi ma, tak? Także wzorce prokreacyjne i to niestety po stronie kobiecej kobieta tutaj jest dyspozytorką rodziny, opiekunka domowego ogniska, czyli własnego podbrzusza, proszę was, bo domowe ognisko się tam rozpoczyna. Bez niego żadne mieszkanie nie będzie domem. Tak naprawdę do końca. Tak? No będzie cały czas mieszkaniem, ale dom się rozpoczyna, kiedy jest rodzina. Rodzina pochodzi słowo od rodzenia. Tak? Czyli tutaj jest bardzo ważna strona kobieca, bardzo istotna, niezbywalna. Niezbywalna. Natomiast w obecnych czasach jest zbywana, jest tutaj pomijana. Tu, gdzie potrzeba myślenia, tam rozwijana jest bezmyślność. Bo pani mówi, nie musicie myśleć. Wystarczy, że będziecie się odpowiednio zachowywać, odpowiednio ruchy. Tak? No ślicznie, super. Tak samo uczy jak ci specjaliści od podrywania. Wystarczy, że będziesz odpowiednio miał gadkę, odpowiednie wyjście do pani, w ciągu 3 sekund zrobisz to, w ciągu następnych 10 sekund zrobisz to i już pani twoja. Fajnie, super, tak, ale to są ludzie bez ducha. No i pytamy, to w takim razie myślimy, czy też nie. Dla równowagi powiem, że młody mężczyzna, który nie ma ducha, zapomina z kolei o myśleniu głową i myśli genitaliami w towarzystwie kobiety. I to jest zupełnie tak samo. Na tych samych wibracjach prokreacyjnych jest. Przecież jak ja byłem młodym chłopakiem, to też przecież byłem szalenie poddany hormonom, tak się mówi, tak? A cała niemożność realizacji tego, no to było spore cierpienie, powiem wam. I tak większość chłopaków ma. Kobieta z kolei kalkuluje strategicznie, materialnie, ale chce być porwana odczuciami. I tutaj Anunnaki, twórcy człowieka, zrobili właśnie taką woltę, że żeby sobie zapewnić, że ludzkość będzie materialnie ciągle zainteresowana materią, bo kobiecie to potrzebne jest. I kobieta nie ma myśleć, jakby jeszcze kobieta myślała, ale kobieta odczuwa i ona na odczucia to ma wziąć, tak? On taki fajny, on jest tam wiceprezesem partii. To ja mam wspaniałe odczucie, jak jest on wiceprezesem partii, tak? Ciągle mówię o ogólnym typie kobiecym. Pamiętajcie, możecie się obudzić do refleksji, możecie się obudzić duchowo i wtedy macie refleksję, wtedy możecie wychodzić ponad te wzorce i możecie działać jako myślący ludzie. Ale większość ludzi się tak nie obudza. Nawet jeżeli są inteligentni, jeżeli nawet mają intelektualne zawody, to często są to zawody odtwórcze. I oni mają odtąd dotąd zrobione i to robią i co? I w prywatnym życiu nadal są ludźmi bez ducha.
Także jeżeli nie mają refleksji, to i mężczyzna, i kobieta przepadnie w tych działaniach. Przepadnie. Ludzie bez ducha oboje dużo tracą. Ani sztuka podrywania, ani zrobione paznokcie nie pomogą im w tym, żeby przetrwać, żeby dobrze działać w obecnych czasach. Będą coraz bardziej grzęźli w tym bagnie, coraz bardziej stawali się narcystyczni będą. Niechybnie. Zobaczcie, wystarczy popatrzeć się na rozwój samochodów. Czy samochody, na jakie potrzeby odpowiadają dzisiejsze nowoczesne samochody? No po pierwsze, na potrzeby narcyzmu. To narcyzm napędza w pierwszym rzucie kupienie samochodu. Miałem taką znajomą w Warszawie, która właśnie mi proponowała. Wiesz co, weź zobacz sobie taki scenariusz, jakbyś kupił nowy samochód, tam miała znajomego dealera, więc wiedziała, o czym mówi, to wiesz co, to po prostu sobie weź go w dzierżawę na 3 lata i po 3 latach przenosisz się z dzierżawą na następny nowy samochód i w ten sposób nie ryzykujesz nic, bo wszystko ma ubezpieczenie, a ty nie masz żadnych kłopotów i masz ciągle nowy samochód. Jeżeli bym był narcyzem i jeżeli bym powiedzmy sobie tak dbał o wizerunek osobisty jak narcyzi, to bym pewnie się skusił na to. Także naprawdę są całe zastępy narcyzów obecnie i będzie jeszcze więcej. Także to, że ja tutaj na kanale tyle mówię o nich, to naprawdę nie jest przypadek. Natomiast ani paznokcie, ani sztuka podrywania, ani nowy samochód nie spowodują, że ci ludzie nagle będą lepiej funkcjonować, bo nie będą. Bo tak naprawdę nie liczy się model samochodu, którym ktoś jeździ, tylko liczy się jego wrażliwość, jego przeżycia, jego sposób wyrażania miłości, jego zdrowie. To się liczy. No, jeszcze tutaj taki malutki, w cudzysłowie, problemik. Dlaczego kobiety obecnie mocno wchodzą w siłę, a mężczyźni słabną? Jedna z przyczyn. Kogo wspiera społeczeństwo? Komu gratuluje bycia matką? A komu pozwala nie być ojcem? No oczywiście kobiety wspiera, tak? Ja tutaj nie chcę przypadkowo, wiecie, gloryfikować narcystycznych mężczyzn. Natomiast nie pamiętam, żeby jakakolwiek matka samotna, która jest po rozwodzie, czy w takiej mocnej separacji, żeby żałowała, że spotkała tego mężczyznę. Żeby mi to osobiście w oczy powiedziała. Nie pamiętam. Owszem, te panie były wściekłe, zagniewane na tych swoich mężczyzn, dawnych mężów. Jak to przewrotnie się mówi, ojciec mojego dziecka. No i co? I ty myślisz sobie, że nie masz z nim do czynienia nadal? Masz. Oczywiście. Cały czas jest to twój mąż.
Cały czas jest to twój mąż, jeżeli nawet się rozwiodłaś. Natomiast dlaczego ta pani się rozwiodła? No bo zwykle ją po prostu źle traktował. Natomiast ona w ogóle nie zadała sobie pytania, dlaczego ja go wybrałem. Co spowodowało, że ja go wybrałem? Czy to nie jest, że ja po prostu nie umiem tego, że ja nie powinnam coś ze sobą robić? Nie, dlaczego? Jest dziecko, jest świetnie. Alimenty? Co więcej. Także tak. Czasy upadku ludzkości. Ludzie bez ducha weszli w ślepy zaułek. No niestety, tak bym to powiedział. To nie chodzi o to, żeby mówić, o wiecie, ludzkość upadnie. Nie. Jest to przedmurze takiego regresu cywilizacyjnego. Takiego, o wiecie, tak z musu, nie? No już zresztą dzietność, ta sama dzietność, płodzenie dzieci, już samo to jest z dużym znakiem zapytania. No więc ludzkość sama siebie zadusza. Tak, oczywiście, no zgodnie z planami anunackimi. Pani tutaj się nie za bardzo przyczynia do tego, żeby było lepiej między partnerem i partnerką. Owszem, no ona może, jakby to powiedzieć, zachwycać się, tak? Ale to jest takie jak idealnie tak samo jak mówić, no wiesz co, ale ty się garbisz, więc wiesz co, ja tutaj mam takie ćwiczenie na kręgosłup, żebyś się nie garbił. Jak to ćwiczenie będziesz robić, to no wiesz, po iluś tam tygodniach nie będziesz miał tego garba. Ja pamiętam, jak kiedyś poszedłem do sklepu z suplementami takimi sportowymi. Jakieś multivitaminy chciałem kupić, coś. Dobre multivitaminy są w takich sklepach często. I sprzedawcą był tam właśnie chłopak, który, no nawet trudno powiedzieć chłopak, taki młody pan, takie panisko, wysportowany. No i zwróciłem uwagę, jak on prosto się trzyma. Zapewne robił te ćwiczenia na prosty kręgosłup. Tylko, że ten prosty kręgosłup nie był poprawnym wyrażeniem jego postawy wewnętrznej. I to był dysonans taki poznawczy, że z jednej strony można by sądzić, że ten człowiek ma duże poczucie własnej wartości, że jest radosny, no bo ma kręgosłup wyprostowany, tak? Ale po prostu widać było, że wściekłość tam w środku jego buzuje, że tam bulgocze, że jakby miał okazję i był bezkarny, to by chętnie komuś w mordę dał po prostu. I tacy ludzie zwykle mają przygarbione barki, ale jeżeli by miał przygarbione barki, to by przynajmniej był prawdziwy, a on był nieprawdziwy. On zrobił ze swojego ciała oszustwo, które zresztą niestety było widać, czuć. No ale cóż. Pani nie uczy, jak rozpoznawać dobrego partnera. Uczę, jak naśladować tych efektywnych. Tak? Że mężczyzna, o zobacz, tutaj masz takiego chłopaka, który on ma krokodyla, ale się nie przejmuj, bo tego krokodyla nie musisz mieć. Natomiast jak będziesz markować te same zachowania jak ten facet, to kobietki będą bardzo tobą zainteresowane, naprawdę.
Tak, tak. Powiem wam tak, mogłem kilka razy być w związku z panią, która miała z panią narcystyczną albo mającą krokodylca. I powiem wam tak, że nie wybrałem tego. Nie wybrałem tego, dlatego że rozpoznałem to, że wiedziałem, z kim mam do czynienia. Mimo tego, że jeszcze wtedy nie byłem aż tak nauczony, ale nie opuściłem siebie. Nie dałem sobie pójść za tym, co mówi społeczeństwo, co mówi szkoła, co mówią rodzice, przynajmniej moi. Niewiele mówili, ale po prostu byli bardzo systemowi. I myślę, że dobrze zrobiłem, bo w tym momencie nie miałem kłopotów z rozwodem, nie miałem kłopotów z kłótniami, z niezrozumieniem w małżeństwie. Naprawdę oszczędziłem sobie dużo cierpienia. Moja mama mówiła, jedna z najważniejszych rad jej była taka, no ale wiesz, bo są rozwody. No i co z tego, że są rozwody? To jest myślenie takie, że ręce opadają. Że to po prostu nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać nad tym idiotyzmem po prostu takiego całego myślenia. Także czasy upadku ludzkości jak najbardziej. I to co ciekawe, ci ludzie, oni myślą, że znajdą sposób na swój sposób, że oni są na tyle mądrzy, że będą jednak w stanie to wszystko samodzielnie, bez porady, bez wskazania, bez kierowania, tak? Tutaj znowu powtarzam to. Żadna była mężatka nie żałowała, że nie pomyślała o tym wcześniej, z kim się wiąże. Tak, już o tym mówiłem. To, że nie żałowała, to jest narcyz nie żałuje. Osoba narcystyczna nie żałuje. Nie ma poczucia winy na przykład. A może by warto mieć poczucie winy wobec swojego dziecka? Może by warto się zastanowić? No, a myślę, że te były mężatki wobec swoich dzieci mają poczucie winy, natomiast jest to skrywane. Jest to niepowiedziane, niewypowiedziane, tak? Może być. Natomiast, co ciekawe, często te panie nie mają dalszych partnerów, co oznacza dwie rzeczy. Raz, że są na tyle zaangażowane we wcześniejszy związek, że nie mogą tego zrobić, nie są w stanie. Bo naprawdę więzy małżeńskie są naprawdę dużymi więzami i to te rodziny patchworkowe, kolejne, no to jest świr po prostu. To jest świr. To jest raz, że nie potrafią, a drugi raz, że też jakoś nie mają aż takiego brania. Nie mają takiego brania. Też to trzeba brać pod uwagę, wiecie, bo to łatwo powiedzieć, o wiesz, bo tamten był moim mężem, ale dajmy na to mnie zostawił, czy ja go zostawiłam, bo nie mogłam już wytrzymać i coś tam, tak? I to ma być
argument za tym, że było w porządku popełnić błąd, taki gruby błąd życiowy. Ja widzę tak, że te panie chcą wesprzeć siebie i nie chcą opłakać swojego błędu. Bo jeżeli by stwierdziły rzeczywiście, przyznały się do tego błędu, to nie jest moja rola, żeby im wytykać to, tak? Tylko chodzi o to, że tutaj jest potrzebny żal po stracie. A tutaj jest napisane nie żałowała. Jeżeli nie ma żalu, prawdziwego żalu, takiego po angielsku się nazywa mourning, grieving, po polsku jest nawet trudno mi mówić o tym, bo w polskim języku się bardzo rzadko używa tego, bo rzadko ludzie to w ogóle przeżywają. Osobowości Polaków są bardzo sztywne i mocne i duże osobowości są to takie wiecie, takie napięte z żyłami na wierzchu bardzo często. I jak ten człowiek ma się przyznać do popełnienia błędu? Nie przyzna się, on prędzej w narcyzm pójdzie. Narcyz zupełnie nie chce się przyznać do błędu, bo nie chce się czuć wstydu. A tam musi być poczucie wstydu. Może wielu ludziom się spowiedź katolicka nie podoba, ale podstawą do tej spowiedzi właśnie był żal za grzechy. Tak? I tam takie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, formalne wymaganie. Czy żałujesz za swoje grzechy, nie? I chodzi o to, że to jest bardzo fundamentalne pytanie i nie na 5 minut spowiedzi. To jest pytanie, czy moje życie, czy chcę przeboleć to moje życie. Daniel Makler mówi, że duża większość ludzi żyje w nieprzebolałej urazie, w nieprzebolałym gniewie wobec tego, co im zrobiono. Także i te, powiem wam, jak to powiedzieć, te związki, które się nie udały i które spowodowały na przykład u dzieci nieodwracalne szkody uczuciowe, tak? Znam wiele, to zanim cokolwiek można z tego uzdrowić, trzeba, żeby najpierw ktoś, kto podjął decyzję, żeby to przebolał, żeby przeszedł żałobę. Ale niestety zwykle nie przychodzą żałoby. Także tutaj można by powiedzieć tak, że z drugiej strony mężczyzna, narcyz też powinien przeżyć skruchę i przeżyć żałobę. I wtedy jest szansa na poprawę. Wtedy jest szansa na to, że sytuacja będzie ponownie energetycznie czysta. Bo żal, przeżycie żałoby, przebolenie daje odczyszczenie, duchowe odczyszczenie tej sytuacji. Także tutaj nie mówię wam o tym, żeby kogoś urazić czy oskarżyć, tak? Tylko mówię wam o tym, że
jest czas upadku ludzkości. A to z tego powodu właśnie, że są takie sytuacje jak nieprzeżyty żal po stracie, nieprzeżyta boleść, nieprzeżyty smutek. Ludzie częściej, jak mówię, idą w kierunku narcyzmu niż brania odpowiedzialności za siebie, bo narcyz nie musi brać odpowiedzialności. On z definicji jest narcystyczny i uważa, że jest najlepszy i najwspanialszy. A to, że iluś ludzi niszczy i przeszkadza żyć, aktywnie przeszkadza, aktywnie jest chamski i bezczelny, arogancki, wynoszący się, no to jemu to nic nie przeszkadza, bo on nie ma kontaktu z własnym wnętrzem. Tam jest, jak to psycholodzy mówią, za dużo wstydu. On nie jest w stanie tego wstydu znieść. I zwykli ludzie niestety już na dzisiaj, w dzisiejszych czasach mają na tyle silne te dusze własne, że te dusze nie chcą im dać właśnie tego wyzwolenia, bo dusza nie jest refleksyjna. Dusza ma mentalność czterolatki. Jak będzie się czterolatek bał, że go ktoś oskarży i ukarze za przyznanie się, no to się nie przyzna. Tak? Nie przyzna się do tego, że coś złego zrobił. Tylko powie, no tak jak w procesie norymberskim Niemcy się bronili. No takie miałem rozkazy, to tak robiłem, tak? I w dzisiejszych czasach też taka Norymberga jest wokoło. No takie były rozkazy, to tak robiliśmy. Nie mam odpowiedzialności osobistej. No jak tak będzie, no to cała ludzkość może wymrzeć. Tak? Okej. Ale mam dobrą wiadomość dla ludzi mających ducha i dla tych, którzy bardzo często właśnie czytają moją witrynę, że ludzie mający refleksję mają szansę nie tylko przetrwać, ale dobrze funkcjonować. Ponieważ rozwój duchowy, ponieważ refleksyjność duchowa także daje naprawdę fajne efekty i daje możliwość do oczyszczenia, do uzdrawiania, do bycia serdecznym, prawdziwie, uczuciowo swobodnym, wolnym, radosnym człowiekiem. Także, jeżeli są to czasy upadku ludzkości nawet, to są to raczej czasy upadku ludzkości ludzi bez ducha. Jest to czas, w którym ludzie bez ducha upadają i nie wiedzą, co zrobić. Ale to nie musi dotyczyć wszystkich. Ciemne siły nie są w stanie powstrzymać ducha. Nie mają takiej szansy nawet. I nawet tego się nie chwytają. Oni się chwytają tylko swoich wytworów, czyli dusz i ciał ludzkich i na tym grają. A że jeszcze robią zamieszanie takie, że ludzie z duchem się dają oszukiwać, dają się pomieszać, no to trudno, to już tak, jakby to powiedzieć, nasze duchy tutaj to wybrały i tutaj się zjawiły i mają takie doświadczenia, takie przeżycia. Dobra, także mam nadzieję, że to coś tam wyjaśniłem. Łatwo nie jest. Jestem tego świadomy. Ale co zrobić? No, pytanie, czy lepiej, żebyśmy to wiedzieli i brali pod uwagę, czy też żebyśmy tego nie wiedzieli i nie brali pod uwagę?
Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, bo ja nie mam zamiaru za kogokolwiek decydować. Pozdrawiam, na razie.